Witam wszystkich na kanale marki Sherman. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy ostatnią nowość, spawarkę Digimig 209 Pro Hit 4R. Zapraszam do oglądania. Spawarka Digimig 209 Pro Hit 4R to nowoczesna 200A spawarka typu MIG-MAG z dodatkową możliwością spawania metodą TIG-Lift oraz MMA. Obudowa to jedna z ciekawszych propozycji na rynku. Zwarta i kompaktowa konstrukcja zapewnia stabilność i wytrzymałość pracy w każdych warunkach. Urządzenie posiada solidny uchwyt transportowy oraz kilka ciekawych rozwiązań. Po pierwsze, model ten, co jest rzadko spotykane w 200A urządzeniach, został wyposażony w solidny i w pełni aluminiowy 4-rolkowy podajnik drutu. Bez problemu obsłuży on uchwyty długości 3, 4, a nawet 5 metrów. Kolejną rzeczą docenianą przez użytkowników jest możliwość oświetlenia komory podajnika lampką LED, a tym samym oświetlenie strefy roboczej podajnika. W komorze podajnika mamy dodatkowe miejsce w postaci haczyka na odwieszenie lub przechowywanie dodatkowych rolek do podajnika. Dodatkowo spawarka posiada szybkozłącze do gazu, co umożliwia szybkie i bezproblemowe podłączenie węża z gazem osłonowym. Urządzenie wyposażone zostało także w funkcję Fan Stop, która wyłącza wentylator po okresie bezczynności, oszczędzając tym samym energię i redukując hałas w miejscu pracy. Panel sterowania podzielony został na szybko dostępne sekcje wyboru. Możemy wybrać metody spawania, rodzaj spawanego materiału, tryb spawania, określić średnicę drutu potrzebną dla ustawień synergicznych oraz regulować funkcję spawania punktowego spot, indukcyjność oraz dla metody MMA funkcje Hot Start i Arc Force. Na panelu dostępny jest także przycisk szybkiego wysuwu drutu z komory podajnika. Urządzenie w metodzie MIG-MAG może pracować w trybie synergicznym oraz manualnym. W trybie manualnym określamy prędkość drutu w metrach na minutę oraz po wciśnięciu pokrętła nastawiamy wartość napięcia łuku spawalniczego. Możemy także regulować indukcyjność w zakresie dodatnim oraz ujemnym. Jak działa indukcyjność, pokażemy w dalszej części filmu. Wybierając tryb synergiczny, obracając pokrętłem, urządzenie dostraja nam parametry spawalnicze, wartość prądu spawania oraz napięcia łuku. Wciskając pokrętło możemy wprowadzać korekcję napięcia w przedziale plus i minus 20% od wyjściowych parametrów. Do poprawnej pracy w trybie synergicznym musimy dodatkowo wybrać i określić materiał spawany oraz określić używaną średnicę drutu dla danego materiału i osłony gazowej. Jako gaz osłonowy do aluminium używamy czystego argonu. Spawarka w metodzie MIG może pracować w trybie dwutakt, czterotakt oraz spot. W dwutakcie spawacz przez całą długość spoiny utrzymuje wciśnięty przycisk w rękojeści uchwytu. Tryb 4T pomocny i wygodny jest przy prowadzeniu długich spoin. Podczas spawania przycisk może być zwolniony. Jedynie w momencie zakończenia spawania wciskamy go ponownie. Tryb Spot pozwala na ustawienie czasu długości spawania. Uzyskujemy w ten sposób powtarzalne zgrzewy, idealnie do szczepiania konstrukcji spawanej. Powróćmy na chwilę do funkcji indukcyjności, którą możemy regulować w metodzie MIG-MAG. Wykonamy teraz 3 spoiny na tych samych parametrach, zmieniając wartość indukcyjności w skrajne ustawienia. Pierwsza spoina będzie ustawiona z zerową wartością, kolejna minus 50, a następna plus 50. Indukcyjność wpływa na dynamikę łuku spawalniczego, głębokość wtopienia, kształt i wygląd spoiny oraz bezpośrednio przekłada się na ilość odprysków spawalniczych. Idealnie obrazuje to pospawana próbka. Im indukcyjność mniejsza, tym więcej odprysków, mniejsze wtopienie i wypukła spoina. Im wyższa jest indukcyjność, to spoina jest bardziej rozlana, wtopiona w materiał oraz wokół spoiny jest mniej odprysków spawalniczych. Urządzenie Digimig 209 Pro Hit 4R bardzo dobrze radzi sobie ze spawaniem stali oraz stopów aluminium. Spawanie aluminium wiąże się z koniecznością przygotowania urządzenia właśnie pod ten materiał. Aby poprawnie i bezproblemowo rozpocząć spawanie aluminium, będziemy musieli wymienić kilka elementów wyposażenia.
Po pierwsze, luzujemy nakrętkę i wyciągamy stalową rurkę z gniazda euro. Do podajnika zakładamy rolki przeznaczone dla drutów aluminiowych, czyli z rowkiem w kształcie litery U, zgodnie ze średnicą drutu. Z podajnika demontujemy tzw. ustnik z wkładem stalowym na taki z wkładem teflonowym. Z uchwytu demontujemy wkład stalowy i zmieniamy go na wkład teflonowy odpowiedniej średnicy pod stosowany drut. Pancerz teflonowy przekładamy przez gniazdo euro i skracamy tuż przy rolce prowadzącej w podajniku. Przeciągamy drut i wprowadzamy go do uchwytu. Śruby dociskające drut w podajniku luzujemy do wartości 2–2,5. Korzystając z przycisku szybkiego wysuwu drutu, wyprowadzamy drut z palnika. Do palnika wkręcamy końcówkę prądową z oznaczeniem litery A, czyli przeznaczoną do aluminium. Przy spawaniu aluminium stosujemy gaz osłonowy czysty argon. Teraz możemy przystąpić do ustawienia i konfiguracji spawarki. Należy jeszcze pamiętać, że aluminium przed rozpoczęciem spawania powinno być oczyszczone acetonem. Spawarka ma możliwość spawania metodą TIG z zajarzeniem lift, czyli przez potarcie. Dla tej metody należy skorzystać z uchwytu z zaworkiem w rękojeści, którym dozujemy gaz osłonowy. Spawanie TIG lift jest dobrą alternatywą dla tych, co chcą nauczyć się spawać metodą TIG lub korzystają z tej metody okazjonalnie. Spawarką bezproblemowo pospawamy także elektrodą otuloną, czyli metodą MMA, jedną z najpopularniejszych metod spawania. W tej metodzie możemy regulować dodatkowo Arc Force i Hot Start oraz włączyć i wyłączyć funkcję VRD. Na wyposażeniu spawarki znajdziemy uchwyt MIG-MAG, przewód masowy oraz elektrodowy, wąż do gazu i instrukcję obsługi. Opcjonalnie możemy także współpracować z uchwytem typu Spoolgun. Wybierając markę Sherman otrzymujesz produkt dobrej jakości w rozsądnej cenie. Posiadamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę.